Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do krótkiego materiału dotyczącego odświeżonej Tesli Y. Od razu też powiem, że będzie to tylko i wyłącznie statyczna prezentacja. Na pierwsze jazdy i jeszcze musimy chwilę poczekać. Tesla Y po raz pierwszy została zaprezentowana w 2019 roku, a do produkcji weszła w 2020. Po 5 latach przyszła pora na odświeżenie i to takie poważne. Swoją drogą, nową Teslę Y nazwano Juniper, tylko to nie jest oficjalna nazwa, tylko tak sobie wymyślili fani marki. Juniper po angielsku to jałowiec, ale czy ja wiem, czy nowe Y wygląda aż tak jałowo? Zmiany wizualne to przede wszystkim nowe oświetlenie, bo teraz zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy światła przez całą szerokość. Przód nawiązuje nieco do Cybercuba, czyli autonomicznej taksówki od Tesli, oraz nieco chyba do Cybertrucka, no wiecie, tego śmiesznego pick-upa. Tył znowu ma bardzo ciekawy patent, bo to światło świeci od góry i odbija się na karoserii, tworząc naprawdę fajny efekt. Auto moim zdaniem wygląda znacznie lepiej, bo odmiana przedliftowa wyglądała jak mydelniczka, nie miała charakteru, a teraz wreszcie jest jakiś styl. Z przodu też pojawiła się kamera, o której było sporo rozmów. Tak, jest kamera i ma ona nawet swój spryskiwacz, bo jest w takim miejscu, że faktycznie będzie często narażona na brud. Kamera przyda się zwłaszcza do parkowania czy wyjeżdżania z miejsc parkingowych. Nadal nie mamy widoku 360 stopni, ale widok z pojedynczych kamer ma rewelacyjną jakość. Wracając jeszcze do wyglądu, to nadal też mamy te super niewygodne klamki oraz dwa bagażniki, jeden z przodu i jeden z tyłu. Aha, i wymiary pozostały niemal bez zmian, różnice są w milimetrach na długość ze względu na inne lampy. Rozstaw osi, płyta podłogowa czy nawet baterie są dokładnie takie same. Ale do baterii jeszcze wrócę. Zerknijmy na przedni bagażnik, czyli Frank. Ten ma też taką samą pojemność, czyli 117 litrów. Nowością, jaką znalazłem w środku, to korek spustowy, czyli jak coś tutaj się wyleje, czy tam wlejemy, to można to spłukać. Dobra, to pora na bagażnik z tyłu, bo tutaj też zauważyłem nowość. A ta nowość to roleta bagażnika, która jest teraz inna. Na poprzednią bardzo dużo osób narzekało, więc producent ją zmienił. Poza tym kufer jest taki sam, ma drugie dno i to dość głębokie, a dalej jest jeszcze miejsce na kable, czy jest schowane gniazdo pod zapalniczkę. Kufer ma 854 litry pojemności, ale jest to wartość do dachu. Nowość, jaka się pojawiła, to elektrycznie składane i rozkładane fotele z tyłu. Jak widzicie, fotele nie chowają się zbyt szybko, no ale bajer jest. I tak samo właśnie elektrycznie możemy regulować oparcie fotela, jak siedzimy. Wracając jeszcze do klamek, to z kabiny awaryjne wyjście jest takie samo, czyli z przodu jest na widoku cięgno, a z tyłu trzeba wiedzieć, gdzie ono jest, ale teraz jest to już nieco lepiej zrobione. Chociaż wciąż uważam, że powinno być tak jak z przodu, czyli blisko tego elektrycznego zwalniacza. Chociaż wiem, że ostatnie wersje przedliftowe też już z tyłu miały tak to na wierzchu. W kabinie miejsce jest dokładnie tyle samo co w poprzedniku, czyli ja się bez problemu mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Nowością z tyłu jest ekran dla pasażerów, dokładnie taki sam jak w nowym modelu 3. Możemy tutaj obsługiwać klimatyzację, włączać podgrzewanie foteli, multimedia, odpalać gry czy oglądać filmy. Szkoda tylko, że nie ma tutaj oddzielnej strefy klimatyzacji. Kolejna nowość to fotele, które wreszcie dostały wentylację, bo do tej pory jej nie było. Wentylacja jest 3-poziomowa i pewnie poprawi komfort podróżowania w upalne dni. Swoją drogą, szklany dach też dostał szybę, która ma jeszcze mniej nagrzewać wnętrze, bo na to też skarżyli się właściciele. Szkoda tylko, że nadal z przodu siedzi się dość wysoko. Poza tym nadal lusterkami czy fotelami sterujemy z poziomu kierownicy, a wszystko jest przypisane do naszego kluczyka, który wciąż może być w formie cyfrowej na naszym telefonie. Nadal też są kamery do monitorowania otoczenia. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą, która według Tesli jest całkowicie nowa. A nie, przepraszam, wnętrze jest całkowicie nowe. No ale deska to część wnętrza, prawda? I tak,
Ta deska jest niemal taka sama, jedynie kształt kierownicy, a raczej jej środek nieco się zmienił. Ale tylko na pierwszy rzut oka, bo jak dłużej popatrzymy, to faktycznie widać, że górna część deski już od poziomu drzwi jest nieco inna. Tunel środkowy też nieco zmieniono. To, co cieszy, to zostały klasyczne kierunkowskazy w formie dźwigni za kierownicą, bo w Tesli 3 już niestety tego nie ma i są przyciski na kierownicy, które są po prostu złe i niewygodne. Tutaj niestety z tej dźwigni wyleciało już sterowanie wycieraczkami i wylądowało na kierownicy. Na kierownicy też mamy przycisk do kamer, m.in. z widoku właśnie z tej przedniej nowej kamery. Niestety, dźwigni o zmiany biegów już nie ma i to, podobnie jak w Tesli 3, mamy teraz na ekranie. Czyli kierunek jazdy zmieniamy na tablecie. Wydaje się bezsensownie skomplikowane i nielogiczne, ale nie jeździłem, więc z potwierdzeniem tej opinii jeszcze poczekam. Nowością w kabinie jest nastrojowe podświetlenie, które idzie w koło kabiny w formie takiego długiego pasa LEDowego. Ekran główny pozostał za to bez zmian, nadal działa bardzo szybko, ma mnóstwo funkcji i trzeba się go nauczyć obsługiwać. To, co mnie ucieszyło, to fakt, że nadal można pierdzieć w samochodzie. To lubię. No dobra, to pora sprawdzić materiały i spasowanie. Jest naprawdę bardzo dobrze, zwłaszcza, że prezentowana sztuka to podobno przedprodukcyjny egzemplarz, który może być lekko niedopracowany. Tutaj jest naprawdę bardzo dobrze, nic nie skrzypi, nie ma piano black, a jakość plastików jest zaskakująco dobra. Schowki są też niemal dokładnie takie jak przed liftem, jedyna zmiana to na tunelu środkowym mamy zabudowane miejsce na napoje, a ten schowek przed pasażerem nadal jest niepotrzebnie skomplikowany poprzez otwieranie go z ekranu, albo z przypisanego przycisku na kierownicy, albo głosowo. Cześć. Otwórz okno z tyłu. No dobra, to jeszcze tylko przypomnę to, co mówiłem na początku, czyli baterie i silniki pozostają bez zmian. Czyli bateria będzie miała pojemność 75 kWh netto do odmian zapędem na 4 koła oraz około 60 kWh na wersji z tylnym napędem. Na początku w ofercie jest tylko jedna odmiana z napędem na obie osie. Moce prawdopodobnie będą też takie same, czyli będzie to od 295 koni dla odmiany tylnonapędowej przez 384, a kończąc na 456 dla odmiany Performance. Zasięg ma być jeszcze delikatnie lepszy ze względu na lepszą aerodynamikę. To, co podobno zostało też poprawione, to zawieszenie i Tesla ma wreszcie nie być aż tak twarda i podskakiwać. Niestety, tego nie mogłem sprawdzić. Podobnie jak nie mogłem sprawdzić lepszego wyciszenia, chociaż to, co zauważyłem, to wszystkie szyby są podwójne, a chyba tego w poprzedniku nie było, chociaż też nie jestem pewien. Sprawdziłem za to szybko cenę i póki co jest drogo, bo początkowo można zamówić Tesla 3 All-Wheel Drive, czyli z napędem na 4 koła, Launch Edition i ona kosztuje 265 000 złotych. Bardzo drogo, bo to nawet drożej o 7 000 złotych od poprzedniej odmiany Performance, która jest jeszcze szybsza. Chociaż co ciekawe, ta odmiana Launch jest też dość szybka, bo ma 4,3 sekundy do setki, czyli o 0,7 sekundy szybciej niż poprzedniczka wersja AWD. No ale cena też jest aż o 40 000 złotych wyższa, ogromna podwyżka. A jak zamówicie auto już dziś, to pierwsze sztuki w Polsce dla klientów powinny pojawić się na początku marca. A jakie jest moje pierwsze wrażenie? No cóż, auto jest na pewno ładniejsze i ma jeszcze więcej elektroniki. Widać, że Tesli zależy na tym, żeby Y nadal była jednym z najpopularniejszych samochodów na świecie, więc te zmiany w porównaniu do poprzednika były delikatne i były częściowo zmianami, które chcieli właściciele. No wiecie, dużo osób skarżyło się na pewne rzeczy, więc Tesla je wdrożyła. Jeśli faktycznie poprawił się komfort i zużycie będzie jeszcze niższe, to znowu będzie murowany hit. Oczywiście z niższą ceną, bo ta teraz jest już za wysoka. Pełną opinię dam dopiero w teście, w którym będę mógł tym autem pojeździć. Cześć!